W zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych jest wiele świadectw ludzkiej solidarności. Do takich pamiątek należą przekazane w latach 2000–2001 przez Artura Westona fotografie jeńców brytyjskich. Kiedy wiele lat temu rozpoczynałam pracę w muzeum, nawet nie przypuszczałam, że będę miała okazję poznać tak wielu byłych jeńców, a później także ich rodziny. Niektórzy przybywają do naszych niewielkich Łambinowic nie tylko z Wysp Brytyjskich, lecz także z odległej Kanady, Afryki Południowej, Australii, a nawet Nowej Zelandii. Niewątpliwie spotkania z ostatnimi żyjącymi jeńcami stały się dla mnie inspiracją do napisania książki o jeńcach brytyjskich w Lambsdorff. Nigdy też nie zapomnę pierwszego jeńca, którego początkowo znałam tylko z fotografii. Był nim Arthur Weston, obozowy szewc, później także wytwórca protez amputowanych kończyn. W czerwcu 1940 roku, w wieku 24 lat, dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w stallagach 6A Hemmer i 8B 344 Lambsdorff oraz 7B Meiningen, w których zgromadził pokaźną kolekcję fotografii. Zdecydowana ich większość przedstawia życie jeńców brytyjskich w niewoli. Zbiór ten prezentowany jest w wielu publikacjach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, na przykład Niewola w brytyjskim mundurze, w Krzywym Zwierciadle, na łamach Łambinowickiego Rocznika Muzealnego, a także na wystawach. Z eksponatów prezentowanych na jednej z wystaw stałych wyróżnia się chusta haftowana w lazarecie obozowym, która akcentuje rolę Królewskiego Korpusu Medycznego, niosącego pomoc żołnierzom brytyjskim na frontach II wojny światowej oraz chorym i rannym jeńcom, także w obozach Lambsdorff. Jak się okazało, był on także rozpoznawalną w obozowej społeczności postacią, którą koniecznie chciałam poznać. Napisałam do niego list. I tak zaczęła się nasza znajomość. Podczas pobytu w Londynie miałam przyjemność odwiedzić Artura w jego domu. Pokazał mi wówczas niezwykłe albumy fotografii wykonanych w obozie Lambsdorff. Nigdy wcześniej takich nie widziałam. Kilka miesięcy później ich zawartość, blisko 350 zdjęć dokumentujących działalność kulturalną, sportową, religijną, wysłał do muzeum. Po śmierci Artura Westona jego wnuczka Sarah Weston opublikowała na profilu facebookowym Stalag 8B 344 Lambsdorff Prisoners of War kolejne jenieckie zdjęcia, jakie znalazła wśród pamiątek po dziadku. Pracownicy muzeum szybko zareagowali i w konsekwencji w 2020 roku muzealna kolekcja Artura Westona powiększyła się jeszcze o fotografie z Lambsdorff oraz wykonane przez niego w stalagu 7B Meiningen, a przedstawiające między innymi moment wyzwolenia obozu oraz lotniczą repatriację do Wielkiej Brytanii. Sarah Weston dołączyła do nich w darze również zdjęcia z pielgrzymek byłych jeńców wojennych, które jej dziadek organizował po wojnie do wielu miejsc w Polsce, także do Łambinowic. Pierwszych 6 miesięcy to był koszmar, prawdziwy koszmar. A potem, kiedy Międzynarodowy Czerwony Krzyż przesłał nam jedzenie, życie stało się znośne. Znośne jak na tamte czasy. Początek był bardzo ciężki, przeżywaliśmy straszliwy głód, obchodzono się z nami bardzo brutalnie. Ale po roku, kiedy zaczęło nadchodzić jedzenie z Wielkiej Brytanii przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż, znacznie się poprawiło. I tak to trwało do początku 1945 roku. Od lat do Łambinowic przyjeżdżają rodziny byłych jeńców, aby poznać historię swoich ojców, dziadków czy wujów. W Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych zawsze są wyjątkowymi gośćmi. Niejednokrotnie przybywają do muzeum już z decyzją o przekazaniu pamiątek po swoich krewnych. Tak zrobiła również Sandra Anderson, córka jeńca Williama Johna Maya. Ale to już inna historia.